Mortal Kombat to moja ulubiona bijatyka. Wygrywa dla mnie z Tekkenem i cyckami z Dead or Alive. Mam do niej potężny sentyment, nawet większy niż dla Street Fightera. Przez lata grałem we wszystko ze smoczym logiem, nawet w krapy, ku waszej uciesze. Mortal Kombat 1, przedstawione w 2023 roku, jest najnowszą odsłoną i zebrał dość mieszane recenzje. Sam uważam, że gra stała się zbyt grzeczna i do odjechanych klimatów z Mortal Kombat X brakuje sporo. Wydaje mi się, że deweloperzy zaczęli ponownie odpływać, jak to było w przypadku Armagedona. Choć to nadal piekielnie dobra bijatyka z soczystymi fatality i świetnymi, dobrze znanymi postaciami. Dziś zajrzymy za kulisy, czyli tam, gdzie deweloperzy nie chcą, abyśmy zaglądali. Przyjrzymy się wszystkim lokacjom, zerkniemy, jak są zbudowane i co kryje się tam, gdzie wzrok nie sięga. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to materiał za kulisami z gry Mortal Kombat 1. Zapraszam. Wspomnę jeszcze, że mam podstawową wersję Mortal Kombat. Nie ma tutaj wszystkich odblokowanych plansz, np. Sundo w nocy. Te się pojawiają po odpowiednim poziomie, który uda nam się osiągnąć w grze. Niestety czasowo nie byłem w stanie tego ogarnąć, więc opowiem tylko o tym, co jest dostępne od samego początku. Zacznijmy od lokacji tytułowej. Splatające się dwa smoki w tle wyglądają kozacko. Faktycznie są to pełne modele. Sama miejscówka, na której spotykają się wybrane postacie, no to kawałek lepiej wykonanego tła ze schowanym z tyłu smokiem, gdzie sypiemy monetami. Nadal nie mogę wybaczyć twórcom, że zrezygnowali z krypty na rzecz tego czegoś. Postacie, które wybieramy, pojawiają się znikąd, wchodząc na scenę. Również w momencie, jak wybierzemy postacie i następuje zbliżenie, tło, na którym przyjdzie nam walczyć, to podmieniane bitmapy, wszystko pociśnięte potężną głębią ostrości, także nie widać, że jest to płaski obrazek. Już w pierwszej lokacji muszę przyznać jedno. O ile postacie są o wiele gorsze niż w Tekkenie 8, tak tłami Mortal Kombat zdecydowanie wygrywa. Gdyby połączyć tła z Mortala i postacie z Tekkena, powstałaby uber bijatyka, o której mówilibyśmy latami. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Pierwsza miejscówka to Chaoseum, zawieszona gdzieś w kosmosie. Lokacja, na której walkę obserwują gapie. Ci na najbliższym tle to oczywiście modele 3D i tutaj muszę pochwalić NetherRealms, bo postacie są zróżnicowane. Posiadają inne ubiory i ciężko znaleźć klona. Bardzo fajnie wypadły też scenki, które dzieją się w tle. Żołnierze chaosu walczą z ludźmi, wrzucają ich do jam, no dużo się dzieje. Nad wszystkim góruje chyba władca krainy obserwujący cały ten bałagan. Gdy zerkniemy na gapiów na dalszym planie, wykorzystano już tutaj płaskie bitmapy, ale są one również całkiem niezłej jakości i nieźle animowane. Także z daleka ciężko poznać, że to jedynie płaskie animki. Zniszczony księżyc w tle to faktycznie model 3D, a nie płaska bitmapa. Również tutaj widać, że włożono w to trochę pracy, bo i z daleka, i z bardzo bliska wygląda to świetnie. Kolejna lokacja Gateway niestety nie zachwyca niczym ciekawym. Możemy ją uruchomić w trzech różnych wersjach. W pierwszej podstawowej możemy zobaczyć maszerujących żołnierzy przechodzących przez portal. Ograno ich zwykłymi animowanymi bitmapami. Po wejściu do portalu dość szybko znikają. Jest to ciekawy zabieg, bo pokazuje niby ogromną armię idącą na bitwę, a w rzeczywistości to prosta, ale efektowna sztuczka, jeśli się na nią patrzy z daleka. Mamy też tę lokację w wersji świątecznej. Słodko. Znajdziemy tutaj bałwanki, prezenty na choinkę oraz sanie samego Mikołaja. W tle widzimy fajnie zaprojektowane miasteczko. Z bliska widać, że to maksymalnie proste domki, ale z daleka podkreślają ciepły świąteczny klimat. Szkoda, że jeszcze ciężarówka Coca-Coli nie wjeżdża zza rogu, byłby komplet. Ostatnia wersja to wersja nocna z ciekawymi efektami kręgów na niebie, które pełnią tutaj rolę maski, odsłaniając inny świat. Muszę przyznać, że robi to wrażenie, choć zastosowano tutaj prosty obiekt, na który nałożono teksturę z maskowaniem. Może i proste rozwiązanie, ale ponownie efektowne. Poza tymi okręgami lokacja nie oferuje już nic interesującego. Kolejna lokacja znowu ciekawa miejscówka, mianowicie Sundo. Walka toczy się na kładce przy przybrzeżnym rynku. Ponownie znajdziemy tutaj bardzo ładnie wymodelowanych gapiów, których na przykład twarzy nigdy normalnie nie będziemy mogli zobaczyć, więc trochę sztuka dla sztuki, ale szanuję. Po prawej stronie kryje się sklep z rybami. Tutaj również zadbano o masę detali, jeśli chodzi o stworzenia morskie. Na pływających barkach znajdziemy ludzi, którzy puszczają latawce. Absolutnie fantastyczny jest
jest posąg na środku lokacji. Ilość detali na nim robi spore wrażenie. Na dalszych planach zamki to faktyczne modele 3D, przy czym w przypadku tego najdalszego, aby oddać uczucie odległości, zastosowano półprzezroczystą teksturę, która sprawia wrażenie, że zamek jest za mgłą. Lokacja jest naprawdę imponująca. Dużo pracy włożono w te elementy, których pewnie nawet nigdy nie zobaczysz. Kolejnym poziomem jest pracownia Shang Tsunga. Mamy tutaj pełno książek, opasłych tomiszczy. Znajdziemy tutaj szkielet Motaro lub kogoś z rasy Motaro. Fajna sprawa, bo szkielet starano się anatomicznie oddać i można go sobie dokładnie obejrzeć, ile pracy włożono w ten jeden model. Znajdziemy też miniaturę piramidy, która pierwszy raz pojawiła się w Armagedonie. Idąc dalej, w kolejnym zakamarku znajdziemy narzędzia Shang Tsunga oraz sporo rysunków, które jak mniemam są konceptami z gry. No i ciekawy taki easter egg od deweloperów, gdzie w książce pewnie sam Shang Tsung napisał "What time is it? Time for Shang Tsung". No i tyle. Ogólnie ciekawa lokacja. Kolejna miejscówka to jedna z moich najmniej ulubionych. Great Hall jest salą tronową Sindel. Samą królową możemy zobaczyć, jak siedzi na tronie ze swoją córką. Oprócz tego mamy rozstawionych dookoła strażników, a właściwie strażniczki. Na uwagę zasługuje jeszcze obraz, na którym mamy Sindel i jej męża Geroda. Poza tym nic ciekawego. Sama lokacja występuje w 3 konfiguracjach, ale żadna nie wyróżnia się niczym interesującym. W Świątyni Ognia ponownie mamy 2 warianty. Całość mocno przypomina Wushu Akademii i niestety tutaj również brakuje jakichś ciekawych elementów. Gorące źródło na środku wygląda fajnie, jak i smoki, które z niego wychodzą, no a poza tym to taka trochę sztampa. The Tea House to pierwsza lokacja, którą widzimy grając w tryb fabularny i jest tutaj na czym oko zawiesić. Mamy tutaj masę detali, znajdziemy dużo karteczek poprzyczepianych do ścian czy innych elementów. Pozwoliłem je sobie przetłumaczyć, bo nawet te rzeczy są zgodne z tym, gdzie się znajdujemy. Nie jest to zbiór losowych napisów po chińsku, ale faktycznie te napisy mają swój sens. Zadziwiające, bo podczas gry nikt tego nie zauważy. Znajdziemy tutaj też przywieszone stare fotografie, gdzie znajduje się Kano i chyba jego stary, czy Liu Kang w towarzystwie Raidena. Jednak to, co mnie zmiażdżyło totalnie, to telewizor, a w zasadzie jego tył, gdzie znajdziemy komplet wyjść i to nie losowych. Jest komponent, VGA, HDMI, jest tutaj wszystko. I nie ograno tego teksturą, ale jest to faktycznie trójwymiarowy model. Nie ma szans tego zobaczyć, a jednak to tam jest. Nawet kabel do kablówki jest podłączony. No dobra, trochę krzywo, ale zwróćcie uwagę, że kabel posiada nawet na sobie napisy o tym, jaki to kabel. No po prostu wow. Jedna z pracujących tam kobiet sprzedaje jakieś rzeczy. Można zerknąć na jej kasę, gdzie mazakiem są zapisane skróty do określonych produktów. Tea House to jedna z moich ulubionych lokacji z masą fantastycznych detali. Kolejna lokacja to Temple of Katalavara, która jest planem filmowym z filmu Johnny'ego Cage'a. Całość mocno inspirowana Indianą Jonesem. Znajdziemy tutaj na tronie jakiegoś typa, lejącą się z różnych części lokacji tajemniczą maź, czy wreszcie fajnie wkomponowane kamienne głowy pokryte mchem. Choć wypadło to doskonale, szkoda, że nie pokuszono się o jakiś malutki easter egg typu reżysera, który siedzi za kamerą poza zasięgiem wzroku. The Flash Pits to kolejna całkiem ciekawa miejscówka. Znajdziemy tutaj ofiary eksperymentów, jak i dużo mięsa i różnych maszyn. Niektóre trupy wyglądają kozacko. Krew i flaki walają się po podłodze. Najlepiej wypadł typ po środku, obdarty ze skóry, która to podtrzymywana jest przez rozwieszone haki. Mocna rzecz. Lokacja Twierdza Ying to kolejna miejscówka bez najmniejszego polotu. Kilka budynków w zimowej scenerii. Nie ma tutaj niestety absolutnie nic, na czym można by oko zawiesić. Z lokacji bije potężna nuda i brak jakiegokolwiek pomysłu, więc lecimy dalej. Labirynt to lokacja pełna pułapek czyhających na nieuważnego wędrowca. Znajdziemy tutaj bujające się ostrza, fajnie wtopione w lokacje kolorowe maski, które też czasami same w sobie są pułapką. Na dalszym planie znajdziemy ogromne, rozległe labirynty. Fajna, choć też nie zachwycająca niczym lokacja. Dalej mamy nocne targowisko, kolejny ciekawy pomysł. Mamy go w 2 wersjach, dzień i noc. W wersji dziennej nie za wiele się tam dzieje, bo to nocne targowisko, wiadomo. Natomiast jeśli odpalimy drugą wersję, jest na czym oko zawiesić. Zaraz na starcie mamy ogromnego ślimaka, 4-rękiego sprzedawcę wężów na patyku, sporo ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, czy po prostu chodzą bez większego celu, robiąc sztuczny tłok. Dużo tutaj 4-rękich postaci
postaci z racji Shokan. Fajna, klimatyczna miejscowa. Hourglass to też lokacja, która może nie zachwyca za bardzo, ale ma kilka ciekawych pomysłów. Fajnie wypadły samomalujące się pejzaże. Tutaj zastosowano po prostu dwie tekstury, które animują się po masce. Dalej mamy w pełni funkcjonalną klepsydrę, która gdy tylko piach się przesypie, sama się odwraca. Sam piasek, choć wykonany za pomocą sztuczki, wydaje się dynamiczny. Faktycznie z góry piasku ubywa i pojawia się na dole, choć nie ograno tego cząsteczkami, ale po prostu modelami, które zwiększają lub zmniejszają swoją powierzchnię. Skarbiec to lokacja, która zdaje się mieć masę detali, ale to tylko pozory. Wszystkie leżące monety to jeden ogromny obiekt pokryty odpowiednią teksturą. W dali widzimy karocę, jak i po boku jakiś wóz z jakimiś skarbami, ale nie ma tutaj nic ciekawego. Od czasu do czasu z góry spadają monety. Mamy tam niewielki generator cząsteczek, który zrzuca po prostu kilka monet, a te po zetknięciu z ziemią natychmiast znikają. Żyjący las to lokacja, która pojawia się chyba od Mortal Kombat 2. Drzewa z ludzkimi twarzami wyglądają srogo. Miejscówka jest mocno statyczna, choć ładna. Cieszy bujna roślinność, choć w większości także jest statyczna. Fajna lokacja, choć nie ma zbyt wielu ciekawostek. Kolejne to wiszące ogrody z robiącym wrażenie na pierwszym planie drzewem w stylu wierzby płaczącej. Ponownie sporo bujnej roślinności i budynków w tle, które zdają się być dokładnie tymi budowlami co na lokacji Sundo. Ładna, misterna miejscówka z masą ruchomych elementów. I kolejna, jedna z moich ulubionych miejscówek, rezydencja Johnny'ego Cage'a. Mamy tutaj sporo ciekawych elementów, nad którymi można się pochylić. Zaraz przy basenie mamy klapki Johnny'ego. Wiemy, że to jego, bo są podpisane Cage. Znajdziemy tutaj też kilka zdjęć z kotkami, kluczyki do wypasionej, jak mniemam, fury aktora. Przy wiszącym na ścianie mieczu znajdziemy ciekawy opis czerwonej linki oraz opis miecza samurajskiego Taira. Dalej mamy szereg nagród, które Johnny zdobył podczas swojej kariery, na przykład dla najbardziej atrakcyjnego aktora, coś co przypomina nagrodę BAFTA, ma też złotą malinę za najlepszego aktora. Na zewnątrz za domem znajdziemy autostradę, po której jeżdżą Bugatti Chiron? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Wszystko wykonano z dużą dbałością o detale, cały dalszy plan został wymodelowany, choć w dali jeżdżące samochody to już same światła poruszające się po ulicy. Druga wersja lokacji wcale nie jest gorsza, bo jest to lokacja halloweenowa, a Johnny wie jak się bawić. Znajdziemy ponownie całą masę elementów związanych ze świętem. Dynia z wyciętym logiem Mortal Kombat, ale najciekawsze są kukły. Znajdzie się tutaj Reptile, Sub-Zero i Skorpion. Ciekawy jest element, którego normalnie nie jesteście w stanie zobaczyć. To samojezdny odkurzacz, na którym siedzi figurka kowboja. Fantastyczna miejscowa. Akademia Wushu to przede wszystkim ciekawy pomysł z wiszącą platformą, którą na linach podtrzymuje 5 kamiennych posągów. Co ciekawe, jeden z posągów przedstawia niewidomego wojownika jak Kenshi. Na platformie z logiem Mortal Kombat, a jakże walczą ze sobą mnisi. W ogóle w tej lokacji znajdziemy sporo innych mnichów ćwiczących w różnych zakamarkach lokacji. Nocna wersja poza zmianą oświetlenia i braku mnichów nie oferuje zupełnie nic ponadto. Wersja o zachodzie słońca dorzuca nam na platformie jakąś altanę z drogocenną, jak mniemam, księgą, ale również nie zaskakuje poza tym zupełnie niczym. Tarkatan Kolonii może pochwalić się ogromnym pancernikiem, który służy pewnie jako środek lokomocji. Ciekawie wypadł szaman, który został dotknięty jakąś dziwną chorobą. Jego ciało w połowie należy do Tarkatana, a w połowie chyba do człowieka. Bardzo fajna, ciekawa i klimatyczna miejscówka. Dalej mamy spaczony las, który jest wariacją na temat żyjącego lasu, choć w bardziej upiornej formie. Mamy tutaj ciało jakiegoś zwierzaka, którego zaczęły już pokrywać grzyby. Fajny jest pająk siedzący w oczodole jednej z drewnianych czaszek, który wychodzi co jakiś czas na szybką przebieżkę. Grobowiec Smoczej Armii oferuje posągi kamiennych wojowników w ilości hurtowej. Wszystkie są modelami 3D, choć dalsze posągi już bardzo mocno uproszczone. Poza tymi wojownikami niestety lokacja nie kryje w sobie nic ciekawego. Ostatnią miejscówką jest Cytadela Havika, zawieszona gdzieś w kosmicznej przestrzeni. Niestety też nie było chyba zbytnio na tą miejscówkę pomysłu, bo nie wyróżnia się niczym ciekawym ani oryginalnym. Zakładam, że wielu z Was czekało na to, aby zobaczyć je ze swobodnej kamery Fatality, ale nie mam tutaj dobrych wieści. Fatale wyglądają dobrze dlatego, że są świetnie wyreżyserowane. Patrząc z boku na to, co się dzieje, no cóż, nie wygląda to najlepiej. Pozostawiam Was na koniec z kilkoma fatalami z wolnego ujęcia kamery, abyście przekonali się, ile w tym wypadku robi reżyseria gry.
Mileena wins. Fatality. Tanya wins. Flawless victory. Fatality. Ray. Smoke wins. Fatality. Scorpion wins. Fatality. Scorpion wins. Flawless victory. Fatality. Reptile wins. Fatality. Sub-Zero wins. Flawless victory. Fatality. Kenshi wins. Flawless victory. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.